Aby wyznaczyć sprawność czajnika elektrycznego, należy przygotować wyskalowane naczynie z wodą, aby łatwo można było czytać objętość znajdującej się w nim cieczy. Można też zważyć na wadze naczynie, wytarować wagę, a następnie wlać określoną ilość wody. W moim pojemniku znajduje się dokładnie 1 litr wody, czyli 1 kg. Oczywiście również musimy znać temperaturę tej wody. W moim przypadku jest to 19 stopni. Jeżeli nie chcemy zanurzać termometru w wodzie, to możemy pozostawić wodę w naczyniu, powiedzmy przez godzinę i odczytać z termometru temperaturę powietrza obok naczynia, zakładając, że po tym czasie temperatura wody w zbiorniku wyrówna się z temperaturą otoczenia. Z tabliczki znamionowej czajnika elektrycznego odczytujemy jego moc i przyjmujemy, że moc czajnika elektrycznego podczas pracy związanej z ogrzewaniem wody jest stała, a tym samym energia pobrana z sieci elektrycznej jest wprost proporcjonalna do czasu pracy urządzenia. W moim przypadku moc wynosi 2000 W. Przystępujemy do doświadczenia. Do pustego czajnika wlewamy całą objętość wody, czyli w moim przypadku 1 litr. Włączamy czajnik elektryczny i mierzymy czas do zagotowania się wody. Cztery minuty, czyli 240 sekund. Najpierw zastanówmy się, ile energii jest potrzebne, aby ogrzać wodę w czajniku. Energia ta jest równa iloczynowi ciepła właściwego wody, masy wody oraz różnicy temperatur. Energia będzie równa 4200 razy masa wody, czyli 1 kg, razy temperatura końca grzania, czyli 100 stopni Celsjusza, odjąć temperatura, od której wodę podgrzewałem, czyli w moim przypadku 19 stopni. Wyjdzie nam, że energia potrzebna do grzania wody to 342 kJ. Energia pobrana z sieci elektrycznej jest równa iloczynowi mocy, jaką urządzenie pobierało z sieci elektrycznej, i czasu, przez jaki ten pobór następował. I moc mojego urządzenia, czyli czajnika, wynosi 1773 W, chociaż na tablicy znamionowej na początku czytaliśmy wartość 2000 W. Wynika to z tego, że sprawdziłem rzeczywisty pobór tego urządzenia poprzez miernik mocy. I okazało się, że czajnik już ma bardzo starą spiralę i ona pobiera sporo niższą moc, niż to wynika z tabliczki znamionowej, albo po prostu od początku ta moc była na tabliczce zawyżona. Niemniej jednak, jeżeli tą wartość pomnożymy razy czas, czyli 240 sekund, otrzymamy pobraną energię z sieci elektrycznej równą 425,5 kJ. Sprawność mojego czajnika będzie oczywiście ilorazem obydwu tych energii i okaże się, że sprawność ta wynosi 80%. Jeżeli do obliczeń bym przyjął wartość mocy z tabliczki znamionowej, otrzymałbym sprawność 70%. Na koniec dokonajmy trzeźwej oceny.